Lekcja pod tytułem Mnożenie sum algebraicznych. Wiemy już, jak mnożyć jednomian, jednomian przez sumę algebraiczną. Pamiętasz, jak to było? Jednomian razy pierwszy składnik sumy dodać jednomian razy drugi składnik sumy. No bardzo podobnie jest w wypadku, kiedy mamy dwie sumy algebraiczne, musimy je przez siebie przemnożyć. No bo pamiętamy, jak tu nie ma znaku mnożenia, to tak naprawdę on jest, tylko domyślnie. No to jak to robimy? Bierzemy sobie pierwszy jednomian pierwszej sumy i mnożymy razy pierwszy z drugiej. Dodać pierwszy z pierwszej razy drugi z drugiej. Teraz bierzemy sobie drugi jednomian z pierwszej sumy i mnożymy razy pierwszy z drugiej, dodać pierwszy z pierwszej razy drugi z drugiej. Ale tutaj wyszedł fajny bełkocik. Pierwszy z pierwszej, drugi z drugiej. Po polsku. Po prostu mnożymy każdy czynnik razy każdy czynnik. A wyniki dodajemy do siebie. Tu wszędzie są dodawania. No to przećwiczmy to sobie. Proszę bardzo. 4a razy 2a. To jest 8a do kwadratu. Dodać. Teraz pierwszy, czyli 4a razy ten drugi. Razy b. 4a, b. Dodać. Teraz bierzemy drugi. 2 razy 2a. To jest 4a. Dodać. 2 razy b. To jest 2b. I koniec balu. Jeszcze zawsze trzeba się przyjrzeć, czy taki wynik przypadkiem nie da się uporządkować. To znaczy, czy tu nie możemy wykonać przypadkiem redukcji wyrazów podobnych. Mamy tu wyrazy podobne? Nie, akurat w tym wypadku nie, więc nie ma co redukować. Może się zdarzyć i taki bardziej skomplikowany przypadek, że w pierwszej sumie mamy tylko dwa jednomiane, a w drugiej sumie jest ich kilka. No to jest ta sama, powiedziałbym, zasada. Pierwszy razy ten dodać, razy ten dodać, razy ten dodać, razy ten dodać, drugi razy ten dodać, razy ten dodać, razy ten i dodać razy ten. Znowu może być każdy razy każdy, a pomiędzy nimi dodawania. Tu już nie będę tego robił, za chwilę wrócimy do podobnego przypadku. Teraz przećwiczymy sobie na 5 zadaniach tą wiedzę, którą tutaj nabyliśmy. No to popatrzmy sobie. Mamy takie dwie sumy, tu jest mnożenie i zasuwamy. Pierwszy razy pierwszy. X razy 2x to jest 2x. Pamiętaj. 2x razy x to będzie 2x do kwadratu, jeśli ktoś ma wątpliwości, bo x razy x to jest x do kwadratu, prawda? 2x do kwadratu. Dodać i teraz bierzemy pierwszy razy drugi. X razy 7 to jest 7x. Teraz bierzemy drugi razy pierwszy. 2y razy 2x to mamy 2xy. Dodać. I teraz 2x razy 7 to jest 14y. 2y razy 7, 14y. Czy tu mamy jakieś wyrazy podobne? Nie mamy, więc nie redukujemy. To jest po prostu nasz wynik. Następny przykład. Minus a razy 12. To jest minus 12a. Dodać. Minus a razy b. To jest minus ab. Zauważ, wynik zapisuję w nawiasie. Za chwilę ten nawias będziemy opuszczali. Dlatego w nawiasie, bo jest ujemny. Dodać. Teraz drugi składnik naszej pierwszej sumy. Minus b razy 12, to jest minus 12b, dodać. Minus b razy plus b, to jest minus b do kwadratu. Skoro mamy nawiasy, to nie możemy tak zostawić, trzeba jeszcze opuścić te nawiasy. Pierwszy jednomian bez zmian, bo on nie ma nawiasu, a teraz mamy plus z minusem. Jak opuścimy nawias, to co nam daje plus z minusem? Minus ab. Znowu plus z minusem, minus 12b. Plus z minusem, minus b kwadrat. O, i to już jest nasz wynik. Redukcja wyrazów podobnych? Nie, tutaj nie ma wyrazów podobnych, nic nie redukujemy. Trzeci przykład sobie robimy. Pierwszy razy pierwszy. 2x razy minus x to minus 2x kwadrat. 2x razy 6y, tu jest oczywiście dodać. 2x razy 6y, 2 razy 6, 12, xy. Teraz drugi.
4y kwadrat razy minus x. Tu jest oczywiście dodać, a tu będziemy mieli wynik ujemny, bo tu jest minus x. Mamy minus 4xy kwadrat, dodać 4y kwadrat razy 6y, 4 razy 6 to 24, y kwadrat razy y to y do trzeciej. No i jeszcze musimy ten nawias opuścić. No to tak, te bez nawiasu już sobie przepisujemy. Jednomiany, a teraz plus z minusem da nam minus 4xy kwadrat. No i to, co nam zostało. Czy tu są jakieś wyrazy podobne? Przyjrzyjmy się. Nie ma. No to ten wynik zostaje. Jeszcze dwa przykłady. Takie bardziej skomplikowane. Obiecałem, że będzie coś takiego bardziej skomplikowanego. No to jest. Zasuwamy. Pierwszy razy pierwszy. X razy 2x. O, tu u dołu będę pisał. Tu mam więcej miejsca. X razy 2x. 2x do kwadratu. Pierwszy razy drugi. X razy y. To coś niemrawego, to jest y. Tak mi się nieładnie napisało. X razy y. xy. Dodać. X razy 2xy. To jest 2x do kwadratu y. Znowu dodać. X razy 14 to jest 14x. Dodać. I teraz drugi człon. 1 razy 2x, 2x. Dodać. 1 razy y, y. Dodać. 1 razy 2xy, 2xy. Dodać. I 1 razy 14, 14. No i teraz, czy tutaj mamy wyrazy podobne? Popatrzmy tak. Z x kwadrat czyste nie, już nie występuje, bo tu jest y, to nie jest wyraz podobny, no to pierwszy sobie przepisujemy z głowy. Teraz czy mamy xy? Tu jest, o, i tu jest. 1xy i 2xy to jest razem 3xy. Poszły sobie. Teraz x kwadrat y, czy jeszcze jest jakiś inny? Nie ma, no to przepisujemy i skreślamy, żeby nam się już nie pałętał. 14 xy same są. O, tu jest x i tu jest x. 14x dodać 2x to jest 16x. Ciach, ciach. Y nie ma więcej. No i wyraz wolny, czyli liczba też już poszła. O, i mamy wynik. Mamy sumę algebraiczną, która jest wynikiem wymnożenia tych dwóch sum. Tej krótkiej i tej długiej. No i teraz ostatni przykład. Tu mamy mnożenie trzech sum. Pierwsza razy druga razy trzecia. Jak to robimy? Ano najpierw wykonujemy mnożenie tych dwóch sum. Wynik zapiszemy w nawiasie i dopiero później wymnożymy go przez tą sumę. Czyli proszę bardzo, szykuję sobie już duży nawias. O, i tutaj sobie dopiszę razy 2x plus y, a tu w nawiasie zapiszę wynik o mnożenia tylko tych dwóch sum. No to zasuwamy. 2 razy y to jest 2y. Dodać. 2 razy 3 to jest 6. Dodać. Teraz x razy y to jest xy. Dodać. X razy 3 to jest 3x. I koniec. A nawet za daleko ten nawias narysowałem. To pozwolisz, że to wykasuję i dorysuję ładnie. O. I razy ta druga suma. I teraz dopiero znowu mam dwie sumy. I teraz je zacznę mnożyć, to tak jak tutaj przed chwilą robiłem u góry. Każdy razy każdy. Akurat z lewej strony jest ten dłuższy. Trudno. Zaczynamy. O, zrobię to innym kolorem. Pierwszy razy pierwszy to będzie 2y razy 2x to jest 2xy. Zauważyłeś, że zmieniam kolejność? 2y razy 2x. Nie zapisuję 2yx, tylko 2xy, bo taka jest kolejność alfabetu. X jest przed y, więc tak się przyjęło, że literki, jak wpisujemy w wyrażeniach algebraicznych, to idą w kolejności alfabetycznej. Najpierw jest zestaw cyfr, później literki alfabetycznie. No dobra, ale to tak przy okazji. Wracamy do naszego 2y razy 2x zrobione, dodać. Teraz 2y razy y, to mamy 2y do kwadratu. Dodać. Teraz drugi mnożymy. 6 razy 2x. 12x. Dodać. 6 razy y. 6y. Teraz trzeci mnożymy. Tu oczywiście dodać. xy razy 2x. To jest 2x do kwadratu y. xy razy y to będzie xy do kwadratu. Dodać.
I ostatni 3x razy 2x, 3 razy 2, 6, x razy x do kwadratu, dodać 3x razy y, to jest 3